Mam aparat, jestem na szlaku, jestem w doskonałym humorze. Szlak jest piękny, wiedzie nas rzeką, to jest właśnie Reisa. Płynie sobie w takim skalistym kanionie i właśnie Park Narodowy obejmuje ten kanion i teraz będę szła nim jakiś czas. Piękna jesień, kolory, cudowna pogoda. Wreszcie jakoś się zrobiło lepiej na duszy. Aparat nie ma ani odwracanego ekranu, więc tak naprawdę nie wiem, co filmuję teraz. Ani nie ma wejścia na mikrofon, więc dźwięk nie będzie najlepszy, ale przynajmniej obraz będzie przyzwoity. Aż już do końca wędrówki, mam nadzieję. Nic się nie będzie działo. Oj, zwalone drzewo. Trzeba go będzie, ojej, pokonać. O dobra, wyłączę się, bo jest wyższe niż mój pas biodrowy. Ale tak, mam dziś do pokonania 19 km, no 19,5 do jakiejś chatynki. Mam nadzieję, że fajnej. Na razie jest płasko, więc tempo dobre. Lecę. Robię sobie krótką przerwę. Ta chatka jest zamykana na klucz i na kod, więc nie leży w moim zakresie. A po drugiej stronie jest darmowa, ale trzeba do niej dopłynąć łódką. Łódką wiosłową przez rzekę, która ma wyraźny prąd. Nie dziękuję. Zresztą jest to aktualnie niemożliwe, bo łódka znajduje się po drugiej stronie, czyli ktoś już przepłynął na drugą stronę i pewnie będzie spał, albo jest na jednodniówce i ogląda rysunki naskalne, bo właśnie tą łódką płynie się też do rysunków. Gdybym spotkała kogoś, kto płynie na drugą stronę, to bym się zabrała, bo to są takie fajne, prehistoryczne, sprzed 4000 lat rysunki. Przedstawiają postacie ludzkie i zwierzęta, więc fajna rzecz. Fajnie byłoby zobaczyć ślady tych, którzy tutaj penetrowali tą dolinę wiele tysięcy lat temu. No ale nie da się. Nie ma śladu ludzi, nie ma... O! Ktoś rąbie drewno. No tak, ale nie będę go wołać, żeby mnie przewiózł na drugą stronę. No trudno, trudno. Może kiedyś przyjadę tu zimą i przejdę na nartach na drugą stronę rzeki. Ha, ha. To by było fajnie. Fajnie byłoby tutaj zimą. A tutaj fajny torfowy pensjonat, już zapadnięty pod ziemię, już tylko resztki jego widać, ale fajny. Musiał być kiedyś ciekawą konstrukcją, bo miał jakiś chyba bardziej taki płaski dach. I tutaj wejście też się już zapadło i rzeka bardzo blisko.
Jeszcze nie przekroczyłam granicy Finnmarku, to będzie dopiero wieczorem. Wciąż jestem w Troms, ale wydaje mi się, że to już można podciągnąć pod Finnmark i pod Finnmarksvidde. I zaczynają się duże rzeki, które mają bardzo duże dorzecza i po prostu zbierają dużo wody. Ta rzeka, Njargajokka, 2 tygodnie temu była kompletnie nie do przejścia. Statskog mówił, że jest to niemożliwe. Ale przez 2 tygodnie naprawdę mało padało i widać, że elegancko woda opadła. Wszystkie te kamienie, które mają czerwony nalot, często są pod wodą, nabierają tego żelazistego osadu. Niewiele z nich nie posiada osadu. Udało mi się elegancko przejść z wodą ledwo do kostek. Mam w miarę sucho w skarpetach, bo moje Bridgedale po 6 dniach zaczęły przeciekać, więc tak naprawdę mam je mokre, ale nie tak, żeby mi pływało w środku, więc fajnie, cieszę się. I też stres z głowy, bo wszyscy straszyli tą rzeką. Jeszcze mam drugą dzisiaj, jeszcze jedną małą i chciałabym, żeby te brody były jeszcze w czasie dnia, a nie już po ciemku. No, więc lecę, ale tak, dzisiaj piękny dzień jesienny, już naprawdę tą jesień czuć w powietrzu, a w prognozie pogody bardziej zima. No, a bardzo mi się podoba, tak w ogóle, poza tymi rzekami, których jakby wiadomo nie cierpię. I znowu jestem we wnętrzu pod dachem i to niespodziewanym. Myślałam, że chatka w ogóle jest zamknięta, no bo normalnie jest, ale jest piątek wieczorem. I podobno da się spać w przedsionku, ale patrzę, że tu pełno ludzi. Przed chatką leży cała zgrzewka piwa. Połowa chatki jest wynajmowalna i właśnie ta wynajmowalna jest z drugiej strony, a tutaj jest część pracownicza Lasów Państwowych, gdzie właśnie się wprosiłam. Pan powiedział, że nie może przecież mnie zostawić w zimną i wilgotną noc i że jest wolne łóżko i że mogę spać w środku. Więc super. Nawet jest tu prąd, mogę sobie podładować baterię i już mam herbatę gotową, prawie właśnie się parzy i obiad i w ogóle. I jest cudownie. Myślałam, że będę się gnieść w jakimś przedsionku albo szopie. Gnałam tutaj 35 km w tym celu, a skończyło się jeszcze lepiej. Czas wyjść, to są moi bohaterowie, pan ze Statskog i jego pies Alma. Oni zostają, ja idę dalej. No i widzicie, jaka to tutaj jest dzicz. Prawie zawsze można się gdzieś wbić pod dach, pod warunkiem, że się robi długie dystanse dziennie. A, Ketil, fajny gość. Statskog to są jednak dobrzy ludzie, nie to co Mafia Dente. A, fajnie, fajnie. Także jestem wygrzana, wysuszona, mam suche buty. I teraz 4 km tym szlakiem do drogi i prosto do Kautokeino. Nordkalotsruta biegnie bagnami, trochę bardziej naokoło. I gdybym nią poszła, to nie zdążyłabym do sklepu i musiałabym czekać do poniedziałku, aż otworzą sklep, bo dziś sobota. Dziś sklep czynny do 23, no a właśnie jutro wcale. Tak to jest. Więc idę drogą. Większość NPL-erów chyba idzie drogą. W każdym razie słyszałam od takich rekomendacji, żeby nią iść. Raczej sztrówka, choć może być asfalt, zobaczymy. No i chyba widzę jeszcze Halti na dalekim horyzoncie, bo szłam jakby najpierw tam, a potem tu, więc 2 dni odległa jest ta góra ode mnie. To chyba jest to właśnie, gdzie jest jeszcze resztki śniegu. To jest ostatni rzut oka na Finlandię.
A i te kolory wspaniałe, są bardziej pomarańczowe niż moja kurtka. Dopóki nie będzie dużego mrozu, to się utrzymają te liście na drzewach, może nawet jeszcze 2 tygodnie. Za 3 tygodnie będzie już kompletnie brązowo, bezlistnie, tak też mówił Kietil, że raczej nie powinno być śniegu, że przymrozki tak, ale że śnieg chyba nie. Bardzo interesująco się nam rozmawiało, opowiadał mi o rosomakach, bo właśnie mówiłam, że moim marzeniem jest zobaczyć rosomaka, a mówił, że bardzo trudno, że wiosną jak one biegną za stadami reniferów migrujących w kierunku morza, to wtedy tak, czarne zwierzę na białym śniegu i są wtedy bardzo ruchliwe, a teraz właśnie nie, i że on sam w życiu widział ich tylko 10, więc szanse są niewielkie, ale to jest wspaniały drapieżnik, niewielkich rozmiarów, ale bardzo silny i właśnie one polują na renifery. Na razie nie widzę żadnej zwierzyny, widzę samochód na horyzoncie, na parkingu. Ale jest naprawdę cudnie, uwielbiam taki krajobraz. Rolujące się wzgórza, jak to powiedzieć inaczej, pofalowany teren. O. I ta granica między tundrą a brzozami. Cudo. To jest zagroda dla reniferów. Tutaj się je zagania, żeby oznakować młode osobniki. Niektóre przeznaczyć na ubój. No i tutaj jest taki właśnie parking i miejsce spotkań. – 2600 km z Finnmark z widną w tle. To jest to. Na Nordkap pozostało jakieś 390 km z tego miejsca, więc to by się zgadzało mniej więcej, że będzie 3000. Zobaczymy. Droga niestety jest asfaltowa. Kietil wiedział, co mówi, a ja wierzyłam hikerce, która mi powiedziała, że jest shooter. Widocznie kiedyś był shooter, a potem wyasfaltowali. No trudno. Pokusa posiadania jeszcze jeden dzień suchych butów. W sumie chyba podczas tej wędrówki to będzie 17 albo 18 dzień bez mokrych butów, więc po prostu na wagę złota. Tak, chciałam całkiem unikać asfaltu, ale to już trochę zbyt wiele tych bagien. Także dziś ładny, suchy dzień. 2600. Jesteśmy już w Kautokeino. Nie można powiedzieć, żeby to była metropolia. Jest więcej drzew niż domów. Jest kościół na horyzoncie, gdzieś tam właśnie jest sklep. No i tak tutaj sobie jest. Almost there. Almost there, finally. Wypatrzyłam już sobie miejsce na nocleg. Mam nadzieję, że będzie dobre. Jest to z cyklu miejscówek alternatywnych. A tutaj już są moje zakupy. Niezbyt duże, bo strasznie dużo jedzenia zostało mi z poprzednich zakupów. A za 2 dni będzie sklep. No a potem zaczną się prawdziwe trudności, prawdziwe rzeki, prawdziwe załamanie pogody i w ogóle zapowiada się ciekawie i bardzo stresująco. No ale na razie zabiorę się po prostu za kolację. Znowu 4 ściany wokół mnie, znowu dach nad głową, cieplutko. Kautokeino to spore miasteczko i trochę ludzi tu mieszka. Okazało się, że Iwona ma koleżankę, która ma tu kolegę, więc wykonały parę telefonów i znalazły mi miejsce pod dachem. Gospodarz Svein jeszcze śpi, więc na razie wam go nie pokażę, bo wczoraj był piątek, więc wiadomo, imprezowy dzień. Ale bardzo fajna gościna, łóżeczko,
pranie, mam czyste ubranie, pachnące, prysznic. Teraz zrobię sobie śniadanie i lecę do miasta. Umówiłam się z Katariną, że dziś idziemy razem. Mamy na oku lapoński obóz, który ma być 33,5 km na północ od Kautokeino na szlaku, więc tam zmierzamy. Dziś ma padać niestety już, a potem, no to jak zwykle, równia pochyła, ma padać coraz bardziej, ale udało mi się, patrząc na mapę, opracować taką trasę, na której nie ma dużych rzek do przejścia. I to będzie na zachód od jeziora Jesierwi, choć planowałam wędrówkę na wschód, ale przy tej ilości deszczu, jaką zapowiadają, ogromne rzeki, jakie tam są, będą nie do przejścia, więc lepiej nie ryzykować. No, tak, taki jest plan. Moje śniadanko, mój gospodarz i mój film ze szlaku karpackiego. Ogląda się go w Kautokeino. Nie jestem dziś sama na szlaku, nadal mam towarzystwo. Jest taka pogoda, że Katarina zdecydowała się nie brać dnia zero i pójść trochę jeszcze zanim zacznie padać, bo szkoda chodzić w deszczu. Ale ma ogromny towór, bo wysłała sobie paczkę i skończyło się jak zwykle, czyli że ma za dużo jedzenia. How heavy is your backpack today? 20 probably. Maybe a little bit less. How much of that is tortillas? 1 kilo probably. Plus Tak. 1.5 kilos of bread. Czyli w sumie ma ze 3 kilo pieczywa. No tak bywa. Ja też mam za dużo. No, trudno. Jakoś powleczemy się dalej. Dziś mamy w planie fajny nocleg, ale nie wiemy, czy coś z tego wyjdzie. Zobaczymy. Szlak jest drogą zakładów, ale był właśnie jeden znak E1. Nie spodziewałyśmy się go. Jesteśmy zachwycone tym, że był, bo tak poza tym to nie ma znaczeń. Ale jest okej, jest okej. Dziś nie ma żadnych chyba trudnych rzek, więc jest dobrze. No river crossings today. I don't think so. No, Probably. fingers crossed. If you count that one. Yeah, that had that was. Tam ten strumyk miał kładki. No i popatrzcie na tą miejscówkę. Tu dzisiaj śpimy obie z Katariną w tym namiocie po lewej. A zaraz zobaczymy, co dzieje się w namiocie po prawej. I stała się jasność. A, tak, właśnie wygląda środek. Jest nas tu bardzo dużo. Wszyscy tu jesteśmy. Jest Katarina i panowie, którzy korzystają z sezonu polowań na party i mają tutaj rozbity obóz na jakieś 10 dni. How long do you stay here? 1 week. One week. Almost 1 week. Na tydzień są tutaj. Wiedziałam o tym miejscu od Kasi Nizinkiewicz, która jest 2 dni przed nami i jest na nieco krótszym trekkingu, ale też bardzo solidnym z Narwiku do Warangeru. I właśnie była tu u panów na kawie i powiedziała nam, że to jest świetne miejsce. No i rzeczywiście panowie są mega gościnni, zaprosili nas na kolację. Mamy możliwość gotowania, ogrzania się przy piecyku, bo jest tu taki super piecyk, grzeje, jest cudownie i będziemy właśnie spały w tamtym drugim namiocie.
Już mamy wymoszczoną podłogę. Cudownie. It's great. Great. It's amazing. Thank you so much. Tak, mamy w środku normalne tipi. Tu jesteśmy rozłożone na środku. Mamy plandekę spodem. No i jak się wychodzi, no to jest tak. O. It's truly solid. Płot reniferowy na szlaku z pękniętym drutem, więc nie ryzykujemy otwierania tej bramy. Ja przejdę dołem pod siatką. Dało się. So now today it looks way better. Okay. So probably would have left it. No, it's not gonna last until not. We can bet. Dzisiaj mamy bardzo udany dzień. Pogoda z rana nas trochę postraszyła deszczem, ale przestało padać. Szlak był bardzo dobry, był suchy. To był jeden z chyba 3 przypadków, że przez cały dzień szlak był suchy i bagna dało się obejść. Było super. Piękne widoki Finnmarksvidda, ale jesień bardzo szybko postępuje i liście, które wczoraj były żółte, dziś już są brązowe. No i wygląda na to, że to był ostatni dzień ładnej pogody i od jutra będzie naprawdę źle. Będzie jutro tylko jeszcze mrzawka, więc nie tak źle, ale następne dni to już po 10 mm deszczu dziennie i +1, +2. W obie się tego obawiamy.
Katarina już gotuje sobie na to konto taki gorący kubek sok porzeczkowy. Rzecz specyficznie norweska, gdzie indziej tego nie widziałam. Bardzo fajne zresztą. No i czekamy, aż otworzą sklep. Jesteśmy w Maze, to jest malutka miejscowość, ale jest sklep. Jest też kościół po drugiej stronie ulicy. Sklep jest otwarty od 10 do 16 i od 19 do 20. No na 16 się nie wyrobiłyśmy, więc czekamy na 19. W plecaku przybędzie jakieś 6-7 dni jedzenia. No, więc będzie ciężko. Jakoś to będzie trzeba przeżyć, tyle mam do powiedzenia. Jak już zrobimy zakupy, to idziemy gdzieś nad rzekę szukać biwaku. Okropne miejsce, będzie na pewno strasznie zimno, ale nie bardzo jest wybór. Może się znajdzie jakaś szopa, ale chyba nie, chyba będzie biwak dzisiaj. Pani w sklepie poleciła nam miejscówkę nad rzeką, więc raczej ciepło nie będzie, ale jest w miarę płaskie miejsce, fajne. No i spędzimy tu noc i w sumie wcześniej już ten biwak, 8 godzina i już się zaczęło ściemniać. No, trzeba się do tego przyzwyczaić na te ostatnie 10 czy coś dni, że noc nadchodzi coraz wcześniej. Muszę się przestawić na naprawdę wczesne wstawanie, choć ostatnio wstawałam już 5:30, ale no ja nie jestem taka szybka. Potrzebuję więcej czasu. Katarina potrafi zasuwać bardzo szybko i już o 17 jest na biwaku. No a mi schodzi zawsze do 8, co najmniej. No tak to już jest. Także jutro pewnie obudzi nas mrzawka. A na razie kładziemy się, no jeszcze kolacja i odpoczynek po ciężkim dniu. Dobranoc. Good night, gute Nacht. Gute Nacht.